Dzień dobry, dzień dobry. W niedzielę u nas zaczynam dzień od nagrywania. Jakaś taka wena mnie dotknęła tego dnia. Dotknęła. Witam Was serdecznie w niedzielny poranek u Was przy kawusi. U mnie już po kawusi, ale zaraz jeszcze jedna jakaś taka mała na pewno wyląduje tutaj. I kiedyś obiecałam Wam, że pokażę Wam, w jaki sposób przyrządzam ja jagnięcinę, którą robimy tak mniej więcej sobie, przyrządzamy właściwie sobie mniej więcej raz w miesiącu. I to jest taki obiad, który ja zawsze gotuję na 2 dni, czyli dla mnie jak znalazł tutaj w tych warunkach, bo jak dzisiaj sobie to ugotuję, to jutro w takim drugim wydaniu, drugiej wersji będziemy mieli również na obiad. Więc zaczynamy od samego początku, czyli od jagnięciny. Słuchajcie, ja już jagnięcinę sobie tutaj umyłam, specjalnie ją schowałam przed naszym kotem. To jest jagnięcina, która jest w formie żeberek. Słuchajcie, tak, żeberka, ona tak tutaj wygląda. Nie wiem, tutaj ze 2 kg mniej więcej mam tej jagnięciny. Ona już jest przeze mnie umyta, pokrojona i teraz pokażę Wam, co ja dalej z nią robię. Poza mięsem, czyli poza samą jagnięciną, to mogą być również, wiecie co, żeberka zwykłe, wieprzowe. To nie jest tylko mocna jagnięcina, ja tylko Wam chcę pokazać, w jaki sposób ja ją przyrządzam, żeby była miękka, delikatna. Jagnięcina to jest typowo bardzo mleczne, młodziutkie mięso. Wiele osób myli jagnięcinę z baraniną, uważając, że to śmierdzi. Nieprawda, wręcz odwrotnie. Jeżeli chodzi o jagnięcinę, naprawdę jest ona delikatna i taka naprawdę w smaku mleczna. Jeżeli chodzi o baraninę, rzeczywiście zgadzam się, smak jest zupełnie, totalnie odmiennym przeciwieństwem. Mamy tutaj 2 kg jagnięciny i do tego wystarczy tylko, słuchajcie, i wyłącznie marchewka jako dodatek, więc zaczynamy. Rozgrzewamy, słuchajcie, sobie patelnię. Ja tutaj mam kuchnię gazową i jeżeli chodzi o tą kuchnię gazową, to naprawdę to jest rewelacyjna sprawa, ponieważ na ogniu zupełnie inaczej wszystko się smaży, gotuje, dusi. Więc moja patelnia, mniej więcej po 3 kawałki mi się uda zmieścić na jedno smażenie, ponieważ ja w pierwszej kolejności tą jagnięcinę właśnie smażę. Oczywiście standardowo wjeżdżamy z olejem. Odpalamy naszą gazówkę. Niech to się zagrzeje. Bierzemy umyta, wysuszona, bo ja umyłam wcześniej. Kładziemy i obsmażamy sobie, tak żeby ją, wiecie, ściąć. Żeby po prostu pozamykała nam się ładnie, a później w drugiej kolejności udusiła. Jedyną rzeczą, tak naprawdę przyprawą, której ja używam, jest sól, słuchajcie. I solę każdy kawałek. Możemy sobie teraz zmniejszyć z 2 stron. Słuchajcie, smażymy tak naprawdę krótko, tak żeby nam mniej więcej złapał się ten kolorek. Na drugą stronę, widzicie? Do uzyskania, zobaczcie, mniej więcej tego typu koloru. Chodzi tylko o to, żeby po prostu ściąć mięsko. No dobra, myślę, że już jest, tak, zgadza się. I teraz takie kawałki wkładam sobie do wcześniej przygotowanego garnka. Robię to tak, żeby poukładać je, żeby tak dosyć ciasno to wszystko zostało tutaj dopasowane, wiecie, poukładane. One są tak pokrojone, widzicie? Tutaj ten garnek absolutnie nie jest odpalony, tam nic się nie dzieje. Używamy tylko i wyłącznie tej patelni. No i tutaj sobie smażymy kawałek po kawałku i układamy jedno na drugie.
Ja używam, słuchajcie, soli kłodawskiej. To jest sól granulowana, tak naprawdę granulowana, kamienna, w kamieniu. Ona ma kolor taki ala himalajski, nawet trochę bledszy i my ją miksujemy, akurat w Thermomixie, ale to może być również w takim, wiecie, blenderze do koktajli. I przesypujemy sobie po prostu w słoik. Ona jest delikatniejsza, ona jest słabsza, ona ma zupełnie inny smak. Można jej więcej zawsze troszeczkę użyć niż takiej zwykłej, jodowanej soli. Więc ja solę tu i potem dosalam sobie jeszcze w samym garnku. Tak naprawdę w międzyczasie, a właściwie powinnam to zrobić wcześniej, przygotuję sobie marchewkę i wybiorę sobie takie mniejsze marchewki. 3. Tyle marchewek w zupełności mi wystarczy. I je tak już jak wiem, że mam koniec zaraz smażenia, to wrzucam sobie tą marchew, żeby ona mi się skarmelizowała, słuchajcie, czyli taka zrobiła nam się, wiecie, jak do rosołu, taka fajna, brązowa skorupka. No i układamy sobie dalej w naszym garnku. Tak. Garnek mi się zmieści. Na ogniu, słuchajcie, smażenie to jest naprawdę inny temat niż na kuchni, czy indukcyjnej, czy elektrycznej. Absolutnie tutaj, wiecie, nikogo do tego nie zmuszam, tylko Wam pokazuję, że tu jest ogień i tu jest po prostu temperatura. Ta marchewka, to słuchajcie, nawet jeszcze, to jest jeszcze lekko, musi być jeszcze mocniej. Tak śmiało może wyglądać, słuchajcie, marchewka. Taka, widzicie, lekko skarmelizowana. Ja marchewkę zawsze na sam koniec. Ja praktycznie zaraz mogę już wyłączać sobie tutaj gaz. Napryskałam, ale słuchajcie, pryska się. Rzeczywiście, jak tak głęboko, mocno, intensywnie smażę tutaj na kuchni, ale pryska tylko tutaj, w tym rejonie. Tutaj, jeżeli chodzi o tą ścianę, niestety naprawdę, niestety, nic się nie dzieje, więc śmiało polecam. Ja już wyłączam mój gaz. I teraz zobaczcie, biorę i tutaj wciskam sobie marchew. Tak, 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 tak. Nawet może być, słuchajcie, taki węgielek też, bo to, słuchajcie, tak jak przy rosole, to dodaje takiego smaku później potrawom, że to jest sztos. No i słuchajcie, po temacie, jeżeli chodzi o stanie i szykowanie obiadu, co dalej? Dosalam jeszcze całość. Uwierzcie mi, to nie jest później słone. Ta sól, kto używa soli kłodawskiej, ten wie, że ta ilość w ogóle nie
nie przeraża. Tłuszczu dosyć dużo się wytopiło, bo po prostu podczas głębokiego smażenia, wiadomo, ten tłuszcz zawsze gdzieś tam się wytopi. Ja a to pieskom go daję, a to wylewam. Jedyne tak naprawdę dwie dodatkowe przyprawy, które ja zawsze jeszcze używam, bo ja je mam, ale naprawdę uwierzcie mi, jeżeli robicie tą wersję jagnięciny, to obejdzie się całkowicie bez tego, ale ja zawsze jeszcze dodaję laskę cynamonu, po prostu ją tutaj sobie tak lokuję na wierzchu. No a to drugie to jest, słuchajcie, kardamon i ziarenek. O, wpadły mi, nie wiem, 3 chyba mi wpadły gdzieś tam są. To jest kardamon w łupince, można dać kardamon obrany, można dać ewentualnie kardamon w formie sproszkowanej, czyli w formie pudru. Ja akurat używam cały, bo mam cały, puder też mam, ale jak mam cały, to wolę po prostu całe. Jeżeli macie proszek, jeżeli chodzi o cynamon i proszek, jeżeli chodzi o kardamon w formie pudru sproszkowanej, śmiało również możecie dać ilości wedle własnego naprawdę gustu, wedle własnego uznania. Więc to są jedyne dwie przyprawy, które poza solą ja dodaję. Bez tego również się obejdzie. Dodając po prostu marchew do tego zestawu jagnięciny, który ja robię, nie dość, że mięso jest delikatne, to i ta marchew taką delikatność podkreśla i wydobywa podczas tego takiego głębokiego smażenia, karmelizowania taką, słuchajcie, słodycz i dzięki tej słodyczy całość razem z pire ziemniaczanym, bo potem Wam pokażę, jak my to po prostu podajemy, jest takim bardzo, ale to bardzo delikatnym obiadem. Więc to jest taki typowo fajny również i pomysł na obiad, kiedy macie jakąś specjalną okazję, to możecie po prostu zrobić taką jagnięcinę, bo u nas mało popularna jest jagnięcina i żeby zrobić coś nietypowego, to właśnie można pójść po prostu w tym kierunku, więc to chowam. Teraz do tego dodaję wodę. Woda potrzebna jest. Normalnie woda z kranu. Także mam tą wodę i wlewam tej wody, żeby po prostu przykryło mi tą jagnięcinę. Nawet jeszcze tutaj mam za mało, dolewam. Idealnie, zobaczcie. Słuchajcie, jedyną rzeczą, którą teraz trzeba zrobić, to jest po prostu odpalić gaz. Na najmniejszym ogniu dusimy to, tak jak rosół, tak jak każde mięso, które chcemy, żeby było miękkie, soczyste i rozpływające się dosłownie. Tylko gotujemy całość na malutkim, malusieńkim ogniu, tak jak rosół, tak pyr, 2-3 godziny. Wy sobie robicie w tym czasie wszystko inne, co chcecie, a Wasz obiad Wam się po prostu sam tutaj dusi i gotuje. Jedyną rzeczą, którą trzeba do tego dołożyć, to jest jeszcze na przykład opcja właśnie ziemniaczków w wersji pire, bardzo polecam. Oczywiście pokażę Wam, jak to wszystko będzie wyglądało już na talerzu. A drugiego dnia ten zestaw jemy z ryżem po prostu. Zamiast ziemniaków jemy z ryżem, ale pierwszy na świeżo zrobiony musi być obowiązkowo z pire ziemniaczanym. Pokażę Wam też, jak Pierre robi pire, bo on to maltretuje, słuchajcie. Ten syrop lawendowy. Zimna herbatka. Powinna być ciepła, ale ja lubię akurat taką chłodną. I z syropem, syrop z lawendy, słuchajcie. W ubiegłym roku zrobiłam, sąsiadka tak dużo lawendy nazbierała, że nie wiedziała, co ma z nią zrobić. Ja część wzięłam do ususzenia, a z części po prostu zrobiłam syrop lawendowy. Przelałam go sobie do takich, słuchajcie, szklanych buteleczek. Dobrze zakorkowałam, dobrze zamknęłam. Całą zimę mi przezimował. I zrobiłam w tym samym czasie, słuchajcie, taki sam syrop z mięty. I naprawdę miałam go zostawić sobie na zimę, a praktycznie całe lato piliśmy ten syrop z mięty i syrop z kwiatów czarnego bzu. Tak samo do zimy po prostu nie wytrzymał, wytrzymała jedynie lawenda, bo była najgorsza w smaku, jeżeli chodzi o smak, tak, z nich wszystkich, znaczy nie też najgorsza, ale na pierwszym miejscu dla mnie był syrop z mięty, potem był syrop z kwiatów czarnego bzu, a na końcu była lawenda, a teraz ta lawenda, jak znalazł jeszcze, no widzicie, zostały, to są moje zapasy i ja robię herbatkę sobie na przykład, jeżeli chodzi o tego typu
dodatki smakowe, to robię sobie herbatę Earl Grey i do Earl Greya właśnie używam takich syropów smakowych, własnych i na przykład miętę, ale świeżą miętę, słuchajcie, i to nie tam listki, tylko jak gałęzie, gałązki całe po prostu wkładam do szklanki i parzę ją, czyli właściwie zalewam wrzątkiem miętę i dopiero potem parzę herbatę w takiej kolejności. Jeszcze nie. Zrobiłam jabłecznik. Jabłecznik z naszej jeszcze, z wkładką jabłek, prażonych jabłek. W ubiegłym roku, czy tam 2 lata temu nawet, prażyłam jabłka z naszej Renety. Był taki sezon, tak, bo w ubiegłym roku to było chyba z 10 tylko sztuk tych jabłek, ale 2 lata temu mieliśmy ich bardzo, bardzo dużo i upiekłam po prostu szarlotkę taką do jedzenia albo na ciepło, albo na zimno. No i została jeszcze, więc do kawy jak znalazł. Słuchajcie, mój niedzielny dzisiejszy zestaw do filmu, ponieważ mamy już godzinę 10 rano, więc ja zasiadam i oglądam ubiegło-niedzielny film też razem z Wami, z kawą, z ciastem. No dobra, i mamy ziemniaki ugotowane, bo włączamy się już po jakimś czasie. Przyjechał Pierre, a Pierre jest ekspertem od maltretacji ziemniaków, czyli od tego, jak osiągnąć idealny efekt puree. I teraz popatrzcie, jak u nas to wygląda, bo tak jak mówię, ja to nazywam maltretacją. A ty jak to byś nazwał? Ubijanie. Dobrze trzeba ubić ziemniaki. No. Żeby puree wyszło aksamitne, to trzeba ubijać. Dobra ilość mleka i masło. I masło, tak. Czyli takie sekretne, Pierre zdradza swoje sekretne te składniki na aksamitne, dobrze ubite puree. Ile tego masła dałeś? Tak, o. Słuchajcie, na taki garnek ziemniaków, bo my, no w takim garnku to jest takie 4 duże ziemniaki, takie w naszym przypadku to są. No to dał tyle. Co, niektórzy podgrzewają mleko, ja daję normalne mleko od razu do gorących ziemniaków. Nie? Jadę skrótem i zawsze jest dobre. Bo niektórzy podgrzewają mleko, roztapiają masło czy to, nie? Daję normalne całości. Nie? Słuchajcie, dla mnie na przykład to jest ciężkie, bo to można się zmęczyć przy tym, naprawdę, ale ręka boli. No już Ręka boli. Ręka boli. Dobra, a ja tutaj w międzyczasie... O. Czym więcej robisz, tym robi się bardziej aksamitna i ciągnie się. Nie? Tak. Dobra, już wystarczy. Słuchajcie, żeby też takie puree, zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają, taki efekt takiego puree sobie po prostu tutaj, co zrobić, no, osiągnąć, to też można blenderem ręcznym, słuchajcie, bo blender ręczny też tak ładnie Wam naprawdę zblenduje te ziemniaki, że one też będą takiej konsystencji i warto też dać na przykład jakąś cząstkę cukinii do tych ziemniaków gotowanych. Gotując ziemniaki dodać też cząstkę zielonej cukinii, bo ona też powoduje taką miękkość i aksamitność tych ziemniaków. Tak, zaczęłaś kombinować, to jest najlepsze. I to jest Twoja wersja, czekajcie, pokażę Wam. Puree, tam muszę się, poczekaj, no. się trzymać, nie? O. On się trzyma, nie? Tak, i pokaż jeszcze, jak ono tu w środku wygląda.
Zatrzymaj się na chwilę. No, takie widzicie, takie jest naprawdę aksamitne, bez grudek. Bezgrudkowy temat. I teraz zobaczycie, jak to tutaj się u nas, jak to się u nas serwuje i jak to się u nas podaje. Jak mam Cię nie nagrywać, jak Ty tutaj jesteś mistrzem, jeżeli chodzi o rozkładanie tego dania. Tak, obowiązkowo również i koperek. No jeszcze nie mamy swojego koperku, ale niebawem. Więc wykipiał mi ten. Ziemniaki mi wykipiały w garnku. Jak Ci wyszło? Dobre? Bardzo dobre. Wszystko też słodkie, bo te ziemniaki są słodkie, bo to są nowe ziemniaki, to znaczy w innym miejscu kupione i wczoraj jak jedliśmy, to też właśnie czułam, że one są słodkie w smaku. Czego szukasz? Tą część to ja zawsze Pierowi oddaję, to nakładanie jego. To dla mnie? To dla Ciebie. 3? No zjesz, no. Ja 3 nie zjem, 2 zjem. No dobra. Zobaczcie, okno jest mokre u nas w końcu dzisiaj po raz pierwszy od chyba 1,5 miesiąca spadł deszcz i to taki, mówimy o deszczu, nie o takim, wiecie, tam drobnym opadzie atmosferycznym, tylko rzeczywiście mówimy o deszczu, nie? No i koperek na to ląduje. Tak prezentuje się całe danie. I tak jak mówiłam, to jest taka wersja taka delikatna, mleczna, taka na słodko. Mięso jest bardzo delikatne, do tego jest naprawdę delikatna, skarmelizowana właśnie marchewka i idealne pire. No i porcje dla nas tutaj wszystkich lądują na stół. Maxi! Medes! To z naszego obiadu. Pozostałości dzisiaj dla piesków. Dzisiaj mam ich jest schowane do drewutni, bo słuchajcie, pada, wieje. Ja się ubrałam, aczkolwiek już chyba ta najgorsza pogoda po prostu jest za nami. Ale o, tutaj im dam dzisiaj. Tak, już jest dane, słuchajcie. Wow. U nas dzisiaj to przeszedł i silny wiatr i naprawdę duże, intensywne opady deszczu dzisiaj były od samego rana i to wiecie co, fajnie, bo w końcu po raz pierwszy taki naprawdę porządny deszcz, tak jak wspomnieliśmy, napadał. Szukam moich rękawiczek. Co ja z nimi zrobiłam? Mam już, słuchajcie, stałe miejsce do trzymania rękawiczek, a zawsze gdzieś tam je ulokuję. Słyszycie towarzystwo? Maluchy! Ale zobaczcie, jaka dostawa. Słuchajcie, zwierzyniec nasz dzisiaj nie może wyjść na dwór, na zewnątrz, bo pada, wieje i jest mokro. No to jedzenie przyszło do nich. Słuchaj, trzeba im chyba bardziej tutaj tak rozdzielać na takie 2 kubki, żeby Bo właśnie, nie. Ty musli mi wyjada. Cały czas mi wyjada musli dla dzieciaków. Schowaj musli i tyle. Tak. Ja mam tutaj takie musli, słuchajcie, dla maluchów i Joanna to jest po prostu pierwsza. O. I pierwsze na zwiady poszły. Jakby tam u maluchów w boksie było coś lepszego, słuchajcie. Tutaj, chodźcie. Chodźcie. No.
Zielone przyszło do Was. Nawet nie musicie wychodzić na dwór. Zielone jest u Was, o. A jak dostają iglaki, to okorowywują całość. No, maluchy jedzą. Całe są bezkowe. Całe okorowane, no. Magda? Magda! No też nie może leżeć za długo, trzeba wyciągać i wymieniać. O, Co robi mama i tata? gdzieś tata klojnówek Co kroimy? i marchewkę. Marchewkę. Dobra, słuchajcie, maluchy już łobuzują, zaraz je wpuścimy sobie do środka, ale tak na szybko, bo one, no biedne są dzisiaj przez tą pogodę, bo naprawdę duże załamanie przyszło. Podostawały tyle zielonego, co by zjadły sobie na zewnątrz. Pościnałam im świeży mlecz i tak jak mówiłam wcześniej, korę dębu. Wcinają. Każda już ma urozmaicenie. Najpierw dopadły się do kastalety właśnie z zielonką, a teraz o, Joanna sobie tutaj przeszła na listki, mają iglaki, mają sianko załadowane, mają posprzątane, mają świeżą wodę. Łobuz Gaja. Gaja, słuchajcie, jest pierwsza. Gaja jest pierwsza na wszystkie podwyższenia, żeby wskoczyć. Ona jest pierwsza do skakania jak najwyżej. I jak Gaja wskoczy, to potem cała reszta jest gotowa też do wskakiwania. Zaraz za nią jest Gabriela. No, od razu. A Gabor na razie jest skupiony na jedzeniu, bo on głodny i ten. Beczki muszą być podokręcane, bo one któregoś razu to się dopadną do tych beczek, ale i łobuzują, bo się najadły i łobuzują, bawią się teraz. I przyszedł kolejny łobuz, Alex. Tak. Przyszedłeś łobuzować? Łobuzować przyszedłeś z kozidlakami? Tak.